Dobra, no to serwus wszystkim. Przygotowałem taką krótką prezentację o tym, jak zrobić dżem. Śmialiśmy się trochę, że tłusty czwartek to dobry termin na taką prezentację, ale rozczaruję wszystkich, którzy myśleli, że będzie o owocach. Będzie o paczce z kodem. Tak, dobra, i może przedstawię taki krótki plan prezentacji. To jest podzielone na 7 takich krótkich rozdziałów. Na początek o tym, jak zacząć, czego będziemy używać do tego, żeby stworzyć dżem. Potem opiszę strukturę katalogów. Następnie powiem trochę o specyfikacji dżemu. Później pokażę, jak można zbudować jakoś fajnie konfigurację dla takiego dżemu. Następnie o generatorach, to znaczy jak zrobić sobie kod, który możemy wygenerować potem używając race'ów, na przykład jakiś initializer albo coś takiego. Później jak sobie trzymać moduły i trochę o errorach, a następnie jak opublikować dżem. Generalnie mam trochę problem z tą prezentacją taki, że więcej tutaj jest do wyczytania niż do powiedzenia, więc ja jestem takim dodatkiem tylko tak naprawdę, ale jakoś postaram się coś mówić na kolejnych slajdach więcej niż tak to wygląda. Żeby zbudować dżem, będziemy używali bundlera. W ogóle wypadałoby dla laików powiedzieć, czym jest dżem i tak dalej. Chodzi oczywiście o takie biblioteki do Rubiego, których cały czas używamy. Jak sobie wejdziemy w dowolny projekt, na przykład race'owy jakiś, otworzymy dżem file'a, no to tam mamy mnóstwo tych dżemów. Czasami warto jest swój kod jakiś też opakować i zamknąć, dlatego że możemy mieć szansę go użyć ponownie. Stąd wydaje mi się, że warto o tym mówić. No i dobrze, mamy tego bundlera. Jeżeli go nie mamy, to go instalujemy. Ja używałem bundlera w wersji 1.16.1 i odpalamy sobie bundle dżem. Nazwałem ten dżem, który będziemy konstruować Railwayman. To jest generalnie proces tworzenia dżemu Railwayman, który coś tam mało ważnego nam będzie robił, jest stworzony dla celów prezentacyjnych. I dostajemy 3 pytania od tego bundlera, jakiego frameworka chcemy użyć do testów, czy chcemy dorzucić sobie licencję, tutaj widać co powybierałem, czy chcemy sobie utworzyć Code of Conduct. No i jeżeli odpowiemy na te 3 pytania, to możemy sobie wejść do naszego katalogu, odpalić initial commit, wrzucić sobie to na repo GitHuba i dalej co będziemy z tym robić. Jest sobie taka struktura folderu. Myślę, że możecie to słabo widzieć, dlatego co tam się znajduje? Znajduje się tam repozytorium Gita, dalej katalog bin z plikami od konsoli, którą możemy sobie odpalić razem z tymi zależnościami dżema, tak żeby sobie to potestować jakoś spod konsoli Rubiego. Setup dla jakiegoś automatycznego setupu. Dalej gem file, czyli plik, w którym będziemy trzymać zależności, ale tak naprawdę nie będziemy ich trzymać, ale o tym za chwilę. To są zależności developmentowe. Dalej jest główny folder lib, który trzyma pliki biblioteki. W nim znajduje się plik z definicją modułu Railwayman, który ma taką nazwę jak nasz dżem. I katalog o tej samej nazwie, w którym na razie mamy tylko wersję, gdzie będziemy trzymać główne pliki naszego modułu, znaczy naszej paczki. Dalej licencja, gemspec, o którym będę mówił za chwilę osobno, rakefile, który ma jakieś tam taski dla nas bazowe dotyczące dystrybucji dżema. README to też wszyscy wiemy, o co chodzi, i folder na testy w tym frameworku, który wybraliśmy, czyli Verspecu. Teraz o specyfikacji dżema. Jest tam taki magiczny plik jak z rozszerzeniem gemspec i tutaj tworzymy specyfikację naszej paczki z kodem. Mamy możliwość konfiguracji, której przypisujemy sobie tam różne wartości. Tak naprawdę wymagane tutaj są tylko 4 z tych kluczy do podania. To jest, zdaje się, name, version, files i summary.
Reszta jest albo opcjonalna, albo rekomendowana. Tutaj jest już wypełnione to tak, żeby osoba, która sobie przerabia jakby ten tutorial, żeby sobie mogła zobaczyć przykładową definicję. On po wygenerowaniu wygląda trochę inaczej, ale zazwyczaj te wszystkie pola, które należy wypełnić, mają jakieś fajne to-do zrobione, więc widać łatwo, co tam trzeba wypełnić. Podajemy tutaj nazwę dżema, jego wersję, autora, maila i tak dalej. Więcej informacji można znaleźć tutaj w tym linku, który podałem. Tam jest dokładny opis tej specyfikacji dżema. No i kiedy już sobie dodaliśmy tę konfigurację, możemy ją sobie dodać, wysłać i tak dalej i przejść dalej do konfiguracji naszej, czyli chciałbym pokazać, jak można w fajny sposób utworzyć konfigurację dla dżema. Co my chcemy osiągnąć w ogóle? My chcemy osiągnąć coś takiego, żeby potem jak mamy swój projekt, gdzie używamy dżema, żeby móc sobie przypisać jakieś tam domyślne wartości, czy jakieś, nie wiem, inne konfiguracyjne atrybuty naszego dżema. No i zazwyczaj to wygląda tak, że mamy initializer i w tym initializerze mamy jakiś tam dżem, configure, do i tam mamy blok. I my chcemy właśnie do takiego bloku przekazać jakieś wartości, żeby sobie poustawiać je domyślnie dla naszego dżema. No więc będziemy potrzebowali po prostu jakiejś tam klasy konfiguracji. I tutaj pokazałem, jak można to zrobić, żeby zapewnić jakąś minimalną idiotoodporność, to znaczy ten akcesor tutaj rzuca jakiś error, jeżeli dostanie niepoprawny input. I teraz tą konfigurację chcemy ustawiać tym blokiem, dlatego tutaj musimy sobie zdefiniować jakieś akcesory. Ja zazwyczaj robię tak, że po prostu robię readery, a akcesory definiuję osobno, bo tam zazwyczaj wchodzi właśnie jakaś obsługa tego, co dostajemy, co chcemy przypisać, minimalna. No i później jest najfajniejsze, to znaczy w naszym module, tym głównym, musimy sobie dorzucić ten plik konfiguracji, żeby sobie go załadować. Tam nie ma żadnego takiego automatycznego loadowania czy czegoś takiego, więc musimy sobie wszystkie te pliki requirować w tym module, w tym pliku z naszym głównym modułem. I tutaj robimy sobie dwie metody, to znaczy jedną to jest konfiguracja, która nam przypisze nową konfigurację albo zwróci, jeżeli już tę konfigurację posiadamy. I następnie tę metodę magiczną configure, która będzie odpowiedzialna za to, żebyśmy mogli sobie właśnie tak fajnie definiować te wszystkie rzeczy w initializerze, gdzie po prostu do tego bloku przekazujemy konfigurację i następnie zwrócimy konfigurację. I jeżeli to już zrobimy, to będziemy mogli sobie w ten sposób przez railwayman configure edytować fajnie naszą konfigurację z punktu widzenia użytkownika dżemu. No i jeżeli to zrobimy, sobie dodajemy zmiany i przejdziemy do następnego rozdziału, czyli generatory. To znaczy najczęściej jak używamy jakiegoś dżemu, na przykład, nie wiem, niech to będzie device czy coś takiego, mam nadzieję, że device ma coś takiego jak install generator, to po dołączeniu robimy sobie Rails generate tam device install i on nam wrzuca jakiś tam initializer, w którym mamy właśnie jakąś konfigurację czy coś takiego do zrobienia. I naszym celem jest zrobienie właśnie tego, żeby nasz użytkownik dżema po wejściu do katalogu Railsów mógł sobie zrobić bundle exec Rails generate railwayman install i dostać initializer. No i tutaj jest pokazane, jak to jest zrobione. Tak naprawdę musimy stworzyć jakiś plik szablonowy, w którym będzie się znajdowało to, co zostanie przekopiowane do initializera. Tutaj wykorzystałem właśnie tę konfigurację, którą wcześniej tworzyliśmy, czyli przypisujemy sobie te name'y czy cokolwiek innego. I tutaj należy zwrócić uwagę tak naprawdę tylko na strukturę katalogów, to znaczy te generatory będą się znajdowały w lib, nie będą się znajdowały w lib railwayman, czyli tym głównym katalogu, tylko w lib generator z railwayman i tam wrzucamy generatory.
Tutaj ustawiamy sobie namespace, czyli to, pod jakim kluczem będzie dostępny nasz generator, opis generatora, ścieżkę do roota i metodę install, w której wskazujemy, który template należy przekopiować gdzie. No i tak naprawdę, jeżeli to zrobimy, to już później z poziomu Railsów mamy dostęp do generowania tego initializera. Następnie trochę o modułach i błędach, to znaczy jak wygląda proces dewelopowania takiego dżema. No wygląda to tak, że pod lib_railwayman dodajemy sobie jakieś tam klasy czy inne moduły, w których piszemy sobie kod. Najczęściej z poziomu użytkowania dżema to wygląda tak, że do jakiejś naszej klasy dołączamy jakiś moduł i on sobie tam bierze z niego jakieś zachowanie, albo ewentualnie, nie wiem, mamy jakąś klasę, z której nasze klasy systemu dziedziczą i sobie dziedziczą to zachowanie. Tutaj zrobiłem taki przykładowy właśnie moduł. On się nazywa konduktor i tak naprawdę sprawdza tylko tyle, czy argument, który dostaje, jest nilem. Natomiast chciałem na tym przykładzie pokazać właśnie, jak to może wyglądać i tyle. Drugą rzeczą są errory, to znaczy uważam, że dobrze jest stworzyć sobie jakiś namespace, w którym będziemy trzymać errory, tak żeby dżem miał jakąś określoną logikę tych errorów. Więc pod errors sobie tworzymy klasę missing ticket i te errory mogą sobie dziedziczyć po prostu ze standard error. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby errory właśnie zawsze trzymać w namespace i w plikach, które bezpośrednio pokazują, jak one robią, a nie robić sobie tam ze średnikami def error, dziedziczy standard error i w zasadzie tyle bez żadnych argumentów. Tak na sztywno, nie podoba mi się to. Tutaj do initializa przekazujemy po prostu message, jaki będzie wywalać ten error. I one są o tyle powiązane, że właśnie ten error jest użyty w tym poprzednim module. On po prostu wywala error missing ticket, jeżeli ten argument jest nilem. No i musimy sobie te klasy czy errory, które zdefiniowaliśmy, dołączyć, tak jak pokazywałem wcześniej, do tego głównego pliku z głównym modułem, który to plik jest później inkludowany, jeżeli dołączamy sobie dżema do naszego projektu. No i ważna rzecz, jeżeli chodzi o dżemy, to znaczy najpierw trzeba naprawić testy w ogóle, bo tam jest automatycznie taki test, który specyfikuje, że nasz dżem robi coś użytecznego. Tam znajduje się expect false equal true i to nam się wywala zawsze na początek, to trzeba usunąć. Myślę, że to taki żarcik. W każdym razie ważną rzeczą jest testowanie dżema. Chciałem tutaj więcej coś powiedzieć i w ogóle myślałem, że te testy to będzie jakiś osobny rozdział, ale tak naprawdę to się sprowadza głównie do tego, że testujemy te moduły, które piszemy z punktu widzenia klas jakichś, które je inkludują, więc tworzymy sobie jakieś dummy klasy, tylko inkludujemy te moduły i sobie jedziemy tam testami normalnie, więc nic ciekawego się tu nie dzieje. Jeszcze może z konfiguracją. Czasami ciekawie to wygląda, bo zamiast tutaj, jeżeli nie używa dżem żadnej bazy danych, na przykład, to nie robimy żadnego czyszczenia bazy danych przed testami i tak dalej, ale możemy robić konfigurowanie defaultowe w before each'ach i później konfigurowanie jakieś w before each'ach i potem otrzymywanie konfiguracji defaultowej w after each'ach i tak dalej. No i jeżeli mamy gotowy dżem, w tym sensie, że on już coś według nas robi i warto się nim podzielić, to możemy przejść do jego publikacji. To jest bardzo prosta rzecz, po prostu odpalamy bundle exec release. Ta komenda nam wypchnie tagi do gita i utworzy nam paczkę w folderze pkg. Wypchnie nam te komity i tagi, tak jak mówiłem, i spróbuję opublikować. To się zakładam, że nie mamy konta na RubyGems, więc trzeba tam sobie założyć konto i później zrobić po prostu gem push i wskazać ten plik, który został wygenerowany w katalogu PKG.
podać credentiale do Ruby Gemsów, no i możemy inkludować gem w naszym projekcie z Ruby Gemsów. Oczywiście nie trzeba go publikować tam, można na jakiś swój własny serwer. No i tyle. Czy jakieś pytania? No to dziękuję w takim razie.